Zakopane to jedno z najpopularniejszych miejsc w Polsce. Co roku odwiedzane przez tysiące turystów. Tym razem i my mieliśmy okazję spędzić tu kilka dni zimą. W tym filmie pokażemy Wam najciekawsze miejsca w Zakopanem oraz ceny na Kropówkach na początku 2025 roku. Na początek zapraszamy Was do Kuźnic. Ich historia sięga XVIII wieku, kiedy to odkryto rudę żelaza na zboczu przyległej doliny Jaworzynki. Kuźnice to część Zakopanego położona u podnóża Tatr, znana jako punkt wyjścia na wiele szlaków oraz baza dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch. Miejsce to polecamy zarówno małym, jak i starszym turystom. Możemy tu dojechać autobusem, dojść pieszo lub przyjechać autem i zostawić je trochę wcześniej na jednym z parkingów. Kierując się pieszo od Zakopanego, najlepiej udać się przez odrestaurowany zespół dworsko-parkowy imienia hrabiego Zamojskiego. Wchodząc do parku, miniemy po drodze symboliczny grób nieznanego sługi z krzyżem odlanym z kuźnickiego żelaza. Jest to jeden z najstarszych zabytków zakopiańskich. Znajdziemy tu także plenerową wystawę oraz dwie małe galerie, do których wstęp jest bezpłatny. Jedna prezentuje kolekcję wypchanych zwierząt, druga natomiast poświęcona jest rodzinie Zamojskich. Można tu obejrzeć piękne stare zdjęcia Zakopanego. Docierając na miejsce zobaczymy kilka restauracji, sklepów z pamiątkami oraz w sezonie zimowym wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. Główną atrakcją i najchętniej odwiedzanym miejscem przez znaczną część turystów jest stacja kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Została ona wybudowana niewiarygodnie szybko, bo zaledwie w ciągu 7 miesięcy. Otwarto ją w marcu 1936 roku, a w 2007 roku zmodernizowano. Kolejka zabiera turystów z Kuźnic na szczyt Kasprowego Wierchu na wysokości 1987 metrów nad poziomem morza w zaledwie 10 minut. W tym czasie mamy piękne widoki, a bilet można kupić na miejscu w kasie i biletomacie lub wcześniej przez internet. Pośrednia stacja znajduje się na myślenickich turniach, natomiast górna tuż pod szczytem Kasprowego Wierchu. Na szczycie można podziwiać spektakularne widoki na polską i słowacką stronę Tatr. Znajduje się tu najwyżej położony ośrodek narciarski w Polsce. Kuźnice to także punkt wyjścia na wiele różnych szlaków turystycznych. Niezależnie czy ktoś chce wybrać się na krótki spacer doliną, czy bardziej wymagający szlak, to właśnie tu może rozpocząć swoją wędrówkę. Jeśli ktoś rezygnuje z kolejki, to może pieszo wybrać się na Kasprowy Wierch. Możemy stąd ruszyć również na Giewont lub Halę Gąsienicową i Czarny Staw Gąsienicowy oraz wiele innych. My tym razem wybraliśmy krótki spacer na Kalatówki. Jest to bardzo popularny niebieski szlak, rozpoczynający się właśnie w Kuźnicach, prowadzący szeroką kamienistą ścieżką, aktualnie całkowicie pokrytą śniegiem. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest założenie raczków. Wtedy spacer staje się dużo łatwiejszy i przyjemniejszy. Na początku przechodzimy obok kolejki gondolowej na Kasprowy Wierch i kierujemy się prosto przed siebie, gdzie po kilkunastominutowym spacerze docieramy do pustelni Świętego Alberta oraz tuż obok niej mijamy celę Świętego Brata Alberta, jak również wejście na szlak żółty, który prowadzi do klasztoru Albertynów na Śpiącej Górze. Tuż za pustelnią znajduje się budka Tatrzańskiego Parku Narodowego. W tym miejscu kupujemy bilet wstępu do parku, gdzie koszt za osobę dorosłą to 10 zł, natomiast bilet ulgowy kosztuje 5. Kolejno podążamy dalej niebieskim szlakiem i po około 15 minutach docieramy do celu. Na polanie Kalatówki znajduje się charakterystyczny hotel górski, położony na wysokości 1198 metrów nad poziomem morza. Został on zbudowany w 1938 roku w stylu alpejskim. Oferuje on pokoje z widokiem na góry oraz doskonałą wodę z własnego źródlanego ujścia i nowoczesną infrastrukturę. Hotel oferuje pokoje 1-, 2-, 3- lub 5-osobowe, z łazienkami lub tylko umywalkami. Ich cena zależna jest od sezonu, jak również od wyposażenia. Aktualnie w sezonie zimowym za pokój 2-osobowy z łazienką i ze śniadaniem zapłacimy 450 zł za dobę. Hotel posiada również saunę, która jest dodatkowo płatna 40 zł za godzinę za osobę. Atutem tego miejsca jest również to, że właśnie tutaj turyści podczas wędrówek mogą się ogrzać, zjeść coś i skorzystać z toalety, a podczas słonecznej pogody możemy ten czas spędzić na zewnątrz budynku, podziwiając jego otoczenie.
Natomiast zimą czeka na nas tutaj stok narciarski z wyciągiem odczykowym, a przy nim działa szkółka narciarska. Dodatkowo hotel górski posiada wypożyczalnię sprzętu. Kalatówki to miejsce, które warto odwiedzić o każdej porze roku. Kierując się w stronę Krupówek, nie możemy pominąć skoczni narciarskiej Wielka Krokiew imienia Stanisława Marusarza, otwartej w 1925 roku. Trzeba zaznaczyć, że jest to największa skocznia narciarska w Polsce i odbywają się tu najważniejsze zawody, czyli Puchar Świata w skokach narciarskich. Skocznia pokryta jest sztuczną nawierzchnią, co pozwala na organizowanie zawodów również w sezonie letnim. Znajduje się tutaj całoroczna kolej krzesełkowa, co umożliwia nam wjazd na samą górę i zerknięcie na skocznię z perspektywy skoczka. Dla osób, które kochają górskie wędrówki, jest to idealne miejsce, aby ruszyć na jeden z wielu szlaków, np. na Sarnią Skałę czy Giewont. Natomiast turyści, którzy wolą zostać w mieście, znajdą tutaj różne restauracje oraz zimą labirynt. Niestety podczas naszego pobytu był on zamknięty i nie możemy go Wam pokazać. Jak wszyscy doskonale wiemy, przy Krupówkach czeka na nas mnóstwo atrakcji. Według nas miejscem, które warto odwiedzić, jest Park Iluzji. W opisie filmu znajdziecie link do filmu z tego miejsca, które sprawia wiele radości zarówno dużym, jak i małym turystom. Tuż obok, ważnym punktem na mapie Zakopanego jest Tatrzańskie Muzeum imienia doktora Tytusa Chałubińskiego. Tym razem i my mieliśmy okazję do niego zajrzeć i była to bardzo dobra decyzja. Muzeum posiada ekspozycje czasowe i stałe. Bilet wstępu za wejście na wszystkie to koszt 24 zł za osobę i 12 za bilet ulgowy. Oczywiście można także kupić bilet tylko na poszczególne wystawy, jak również dokupić audioprzewodnik za 5 zł lub oprowadzanie za 90 zł. Monumentalny budynek z jasnego kamienia, czyli gmach główny Muzeum Tatrzańskiego, jest cennym zabytkiem architektury w stylu zakopiańskim. Budowa budynku trwała z przerwami do 1922 roku. Został on wzniesiony na działce ofiarowanej przez dzieci doktora Tytusa Chałubińskiego. Gmach Muzeum Tatrzańskiego przez lata służył kolejnym pokoleniom zakopiańczyków, naukowców i turystów, będąc miejscem zbiorów, spotkań oraz wymiany myśli wszystkich, którzy tam przybyli. Muzeum Tatrzańskie posiada aż 11 oddziałów, w tym 7 w Zakopanem oraz po jednym w Chochołowie, Czarnej Górze, Jurgowie i Łopusznie. Główny gmach posiada 1400 eksponatów, w tym m.in. haftowane gorsety, barwne spódnice, łyżniki i formy na ser, dudy i gęśle podhalańskie. Bardzo imponujący jest drewniany model willi pod jedlami, granity, wapienie i kwarce. Znajdziemy tu także świstaki, niedźwiedzia i kozice. Stała wystawa opowiada o historii, kulturze i przyrodzie Zakopanego, Tatr i Podhala. Jest to bardzo szeroki i ciekawy temat. Śledzimy tu cały rozwój Zakopanego, począwszy od małej górskiej osady, przez awans na popularne letnisko i uzdrowisko, aż do miejsca pełnego zabawy, rozrywki, wypoczynku i sportu, jako główne miejsce letnich i zimowych wyjazdów tysięcy turystów rocznie. Część przyrodnicza wystawy dostępna jest na pierwszym piętrze budynku. Przenosi ona nas w góry. Już na wejściu widzimy mapę obrazującą obszar Tatr, układ dolin oraz szczyty górskie. To tu możemy zobaczyć imponujące eksponaty fauny i flory polskich gór. Zwiedzanie uzupełniają multimedia, które pozwalają nam lepiej poznać i zrozumieć niektóre zjawiska, a interaktywne stanowiska dostarczają rozrywki, aby również najmłodszym przybliżyć podstawową wiedzę.
Wizyta w głównym gmachu Tatrzańskiego Muzeum to wyjątkowa podróż w czasie do źródeł tradycji góralskiej, kultury podhalańskiej oraz niezwykłej przyrody. Wyjątkowym miejscem Zakopanem oraz przyciągającym turystów zarówno zimą, jak i latem jest Gubałówka. Aby dostać się na górę, możemy wejść tam pieszo szlakiem wzdłuż kolejki lub wjechać właśnie kolejką, na którą bilet normalny góra-dół kosztuje w kasie lub w biletomacie 45 zł. Natomiast zakupując bilet przez stronę internetową, ta cena jest znacznie niższa. Na górze zimą czeka na nas magiczna kraina świateł, jak również spacer wśród budek z pamiątkami i możliwość skorzystania z jednej z restauracji. Gubałówka przyciąga tłumy, ponieważ z jej szczytu mamy piękny widok na Zakopane oraz całe pasmo górskie. Poznaliście już ważne punkty Zakopanego, a teraz czas na ceny na Krupówkach w 2025 roku. Czego możemy się tu spodziewać? Zobaczcie sami. Na początek zaczniemy od najbardziej standardowych pamiątek, czyli takiej małej owieczki, która kosztuje tutaj 55 zł. Za takie właśnie saneczki zapłacimy 65. Natomiast większe owieczki tutaj również są po 55 zł. One są spinane i możemy ją rozłożyć jako poduszeczkę. Cena rękawiczek na Krupówkach to 35 zł. Natomiast za skarpetki zapłacimy 29. A tuż obok oczywiście mamy piwo i wino grzane. Grzane wino w cenie 20 zł za 0,2, czyli takie małe. 0,3 kosztuje 25, a duże 0,4 kosztuje 30 zł. Natomiast piwo grzane jest to 25 zł za pół litra. Oczywiście na Krupówkach nie może zabraknąć stoiska z serkami, gdzie mały oscypek niewędzony kosztuje 3 zł. Oczywiście są również duże oscypki, tylko że na chwilę obecną nie jest to oscypek, tylko serek po prostu. Ale na przykład tutaj mamy za 150 zł taką piękną bluzeczkę. Duży serek klasyczny 18, klasyczny tutaj mamy mniejszy za 13 i takie małe serki tradycyjne po 3 zł. Na Krupówkach nie może zabraknąć gofrów i zapiekanek, gdzie zapiekanka duża kosztuje 19 zł, a mała 15. I oczywiście mamy też pączkarnie. Jest ich kilka tutaj na Krupówkach. Znajdziemy również sklepy z takimi pamiątkami, tu już typowo zimowe i świąteczne. Takiego aniołka mamy za 65 zł. Tutaj niestety z zewnątrz niewiele cen widać. Na przykład taki duży, największy kubek kosztuje 65, mała filiżanka 40, taki tutaj dzbaneczek do parzenia herbatki, długo będzie widać, za 195 zł. Jednym ze stałych punktów przy Krupówkach są oczywiście zakręcone frytki, gdzie koszt takiego ziemniaczka jest to 15 zł za sztukę. Jeśli ktoś będzie chciał się wybrać na obiad, to może zjeść właśnie obiad dnia, gdzie mamy domowy rosół, do tego grillowany schab w sosie z leśnych grzybków, ziemniaczki opiekane i surówkę za 42 zł. Także oczywiście możemy zapłacić bardzo dużo za obiad, ale znajdziemy też tańsze zestawy. Magnesy po 24 zł, te tutaj po 18 i te również po 18. Taka owieczka 90. O, kubeczki na grzane wino 24 zł. Takie zakopiańskie po 55, te większe. Koce po 152. Poduszka 55 zł. A taka 75. Jedną z atrakcji zimowych jest kulik z pochodniami oraz ogniskiem i poczęstunkiem. Na Krupówkach nie brakuje osób, które rozdają ulotki i zachęcają do skorzystania właśnie z ich usługi. Tutaj trzeba zaznaczyć, że ceny, jakie usłyszeliśmy, były bardzo różne w zależności od oferty. Na przykład kulik w środku Doliny Chochołowskiej na saniach 4-osobowych wraz z poczęstunkiem bez limitu oraz kapelą góralską kosztuje 200 zł od osoby i odbywa się co godzinę. Inną opcją jest kulik u podnóża Doliny Kościeliskiej za 150 zł za osobę w saniach 8 lub 10-osobowych, również zakończony poczęstunkiem. Natomiast bajeczny kulik oferuje tę atrakcję już za 120 zł za osobę dorosłą i organizowany jest na Murzasichlu. W cenie jest transport oraz wino grzane, jak również herbata z prądem i bez oraz regionalne przekąski. Przejażdżka trwa godzinę oraz kolejną godzinę poczęstunek. Te kuliki również odbywają się co godzinę,
Więc jak widzicie, oferty są bardzo różne i jest ich wiele. Taka chusta w rurze kosztuje 85 zł. A tutaj mamy takie dziecięce kamizelki w cenie 106 zł. Tak, wszystkie są po 106. Na przykład kapcie w cenie 69. Serek z grilla z żurawinką 7, a z boczkiem 12 za sztukę. Nieodłącznym elementem krupówek są bryczki latem, a zimą sanie, oferujące przejażdżki po mieście, gdzie za 40 minut zapłacimy 300 zł, a jeśli chcemy krótszą wycieczkę, to jest to wtedy koszt 200 zł. Koszulki z serduszkiem tutaj za 40, a takie ubranka tutaj po 60, sukieneczki po 70. Co my tu jeszcze mamy? O, takie bambuszki mamy po 50 zł. Nie może również zabraknąć wyrobów z drewna. Tutaj taki zestaw pamiątkowy za 55 zł, deseczki po 15. Tutaj mamy takie po 110, całe zestawy różnych desek, na przykład tutaj po 65. Mamy deski po 45, a taka szafeczka tutaj na wino kosztuje 210 zł duża i mała 180. Tutaj bliżej gubałówki zakręcony ziemniaczek kosztuje 10 zł, czyli taniej niż tam wcześniej. Znajdziemy tutaj również kurteczki w cenie 1190 zł, 1500 zł, no i oczywiście koce. Tak w skrócie wyglądają ceny na krupówkach w 2025 roku. A my zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!